Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechałem dzisiaj do Częstochowy na łowisko koła Okoń Wodociągi. Wielka sobota, piękna wiosenna pogoda. Co prawda trochę wieje, ale prognozy pokazywały, że ma być dzisiaj ponad 20 stopni, więc pierwsze tak naprawdę poważne oznaki wiosny. Ludzie pewnie są w tej chwili w kościele i święcą koszyczki, więc żeby dotrzymać tradycji, ja poświęcę dzisiaj koszyczek. Miejmy nadzieję, że to przyniesie mi w tym sezonie szczęście i ten poświęcony koszyczek da wiele wygranych. A tak naprawdę przyjechałem na to łowisko, bo ono jest znane z tego, że są tutaj duże ryby. Są tutaj regularne zarybienia dużych ryb i jest to też doskonała okazja, żeby potrenować sobie łowienie dużych ryb. Byliśmy tutaj ostatnio, jakiś około miesiąc temu i było jeszcze zimno i łowiliśmy same małe ryby. Wydaje mi się, że teraz już jest szansa na złapanie kilku większych okazów i przy okazji pokazać Wam, jak ja podchodzę do łowienia dużych ryb na feder. Zaczniemy sobie może od tego, jakie przynęty i jak podchodzę taktycznie do łowienia. Jak widzicie na półce, tak naprawdę dominuje same grube robactwo. Mamy kastery, mamy grubego robaka barwionego na czerwono, odrobinę ochotki hakowej, ale tylko i wyłącznie jako taki wariant przynęty haczykowej. Nie będziemy jej dzisiaj dodawać do mieszanki, ponieważ mamy jej po prostu mało. No i oczywiście bardzo duża ilość dendroben, które mam nadzieję, że sprowadzą i przytrzymają duże ryby w łowisko. Co jest ważne właśnie przy łowieniu dużych ryb, nie ma tutaj małych przynęt, takich jak pinki, takich jak jokers, które z reguły wabią małe ryby. Są też oczywiście dobrymi alternatywami do połowu leszczy, ale jak chcemy dzisiaj łowić duże ryby, w głowie mamy tylko duże ryby, nie interesują nas brania małych ryb. Od początku zaczynamy tylko i wyłącznie grubymi przynętami, dendrobenami. Jeżeli chodzi o samą mieszankę, to jest to czysta zanęta. Nie mam też dzisiaj gliny. Jest to zanęta leszczowa w takim brązowym kolorze. Piękny, słodki zapach. Taka tak naprawdę mieszanka w pełni sezonu, ale ja uważam, że wczesną wiosną, kiedy ryby chcą jeść, to czysta zanęta jest najlepszym wyborem na te największe okazy. Nie trzeba tutaj dawać gliny, żeby to dociążać. Jest około 2, maksymalnie 3 metry, tu gdzie planujemy łowić, więc tak naprawdę konsystencję i ciężar mieszanki regulujemy tutaj wodą. To tak naprawdę tyle. Za chwilę zaczniemy nęcenie wstępne i mam nadzieję, że uda nam się złapać kilka ryb. Pierwsza rybka po 7 minutach. Nie jest to nic dużego, ale cieszy, że coś się zameldowało. Jest to okonik. Mam nadzieję, że leszcze właśnie wpuściły swojego zwiadowcę w postaci okonia. I za chwilę same zaczną żerować. Ale to bardzo dobry znak. Jakieś rybki przypłynęły w łowisko od razu po nędzeniu. Co może zwiastować, że w późniejszej fazie ustawią się większe ryby. Półtora godziny od rozpoczęcia łowienia i pierwsza duża ryba na wędce. Może być to leszcz. Choć ryba idzie bardzo
blisko dna jeszcze nie wiadomo. Tak, jest to olbrzymi leszcz. Bardzo szybko wyholowany. Rybka chyba nie zdążyła się zorientować, że jest na haczyku. Dosyć głęboko. Połknięty haczyk. Piękna ryba. Myślę, że około 1,5 kilo. Zwracamy jej wolność w dobrej kondycji. Na haczyk zakładam, tak jak w poprzednim rzucie, jednego grubego robaka barwionego na czerwono i kilka ochotek. A do koszyka kastery i odrobina ciętej dendrobeny. Bardzo ważne jest, żeby przed kolejnym rzutem po tak dużej rybie oczyścić przypon ze śluzu. Dlatego, że ryby bardzo nieufnie reagują na takie pozostałości śluzu na przyponie i po prostu mamy dużo mniej brań. A duże leszcze mają tego śluzu na sobie sporo, więc jest bardzo ważne, żeby ta prezentacja przynęty była jak najlepsza i żeby na przyponie nie zostawiać pozostałości po poprzedniej rybie. Na branie czekaliśmy około 4 minuty i to jest bardzo ważne, żeby przy łowieniu dużych ryb czekać trochę dłużej na branie. Nie ma sensu przerzucać co chwilę i płoszyć tych ryb. Warto wydłużyć ten moment oczekiwania na branie, aby najzwyczajniej w świecie nie tworzyć niepotrzebnego zamieszania i nie płoszyć tych dużych ryb, które raczej wolą żerować sobie w spokoju. Zobacz, jaki żabson płynie. Ale ten nie jest największy. W takiej sytuacji jak dzisiaj, kiedy mamy mocny boczny wiatr wzdłuż tafli zbiornika, warto jest ustawić szczytówkę delikatnie pod powierzchnią wody. Wtedy minimalizujemy wpływ wiatru na naszą szczytówkę i na plecionkę na powierzchni i ułatwia to sygnalizację brań. Nie trzeba się obawiać, że tam schowana szczytówka pod powierzchnią wody będzie nam przeszkadzała ładna obcierka, będzie nam przeszkadzała rybom
O, piękna ryba. Dokończę tą myśl, jak ją wyholujemy. Naprawdę duża ryba. Stanęła w tej chwili przy dnie i odpływa lekko od naszego łowiska. Holując takie duże ryby, nie warto jest od razu rybę wyciągać do góry, bo wtedy ona robi się niespokojna i dużo trudniej ją wyholować i łatwo też ją wtedy spiąć, powodując takie niepotrzebne, agresywne ruchy. W tej chwili ja zwijam rybę bardzo blisko i ona już jest tutaj pod nogami i dopiero teraz tak naprawdę można podnieść ją do góry. Jest to bardzo duży leszcz. Widzicie, podniesiony do góry od razu uciekł w stronę dna, a gdybyśmy od początku forsowali tego typu hol, no to takie sztuczki ryba pokazywałaby już na samym początku naszego holu. A gdy leszcz wyciąga ten pysk ponad powierzchnię wody, rusza wargami, bardzo często w ten sposób można go spiąć. Więc tak naprawdę najlepiej jak najdłużej trzymać rybę spokojnie pod powierzchnią i podprowadzać ją pod podbierak spokojnie. No, tutaj niestety się nie popisałem. Mogłem już być podbierakiem pod rybą. Niestety jest on troszeczkę za krótki. Jest niska woda i trzeba by było mieć dłuższy podbierak, ale to naprawdę nie jest mała ryba, więc warto troszeczkę poczekać, zmęczyć ją. Tak, nie wskoczył do podbieraka. Silna, bardzo silna ryba. Jeszcze walczy. Mój cion. Wcale nie był taki łatwy do podebrania, ponieważ jest też bardzo duży. Jest to samiec z wysypką tarłową. Zapięty dosyć płytko. Za chwilę go tutaj wam zaprezentuję. I rybka wraca do wody. Lecimy po następnego. Udało się zaciąć kolejną ładną rybę. Ponownie holujemy bardzo spokojnie. Dołem prowadzimy rybę. Akurat dzisiaj stosuję przypon strzałowy, więc mam dosyć dobrą orientację, gdzie ryba jest. O, właśnie przypon strzałowy przeszedł przez przelotkę końcową. Mam tego przyponu około 5 metrów, więc wiem, że ryba jest już tak naprawdę w zasięgu podbieraka, ale jeszcze nie forsuję tego holu, żeby nie powodować niepotrzebnych, gwałtownych ruchów ryby. I tutaj powolutku ją podnoszę. Powinienem być już gotowy z podbierakiem.
I rybę lądujemy spokojnie w podbieraczku. Mamy kolejnego leszcza. Rybka na pewno ponad kilogram. I zwracamy i wolność. Wzięła na 2 robaki barwione na czerwono, więc ponawiam. W tej chwili do koszyka ląduje głównie dendrobena i kastery. Od czasu do czasu dokładam również kukurydzę. Tak jak mówiłem na samym początku, duże ryby, musimy używać dużych przynęt, utrzymać takie leszcze w łowisku, kiedy jest ich tam powiedzmy 5-6. Nie jest łatwo przy pomocy jokersa czy ochotki haczykowej. Trzeba stosować grubsze przynęty. Wracając do wątku ustawienia wędki, wspominałem już o szczytówce, którą chowamy pod powierzchnią wody w sytuacji bocznego wiatru. Drugą ważną rzeczą przy łowieniu dużych ryb jest użycie bocznego suportu. Kiedy duże ryby wpływają nam w łowisko, bardzo często pierwszym sygnałem są obcierki. Łowiąc z kolana, bardzo często się zdarza, że reagujemy zbyt szybko i zacinamy te obcierki. W konsekwencji albo podpinamy ryby, które sieją tam popłoch w naszym łowisku i płoszą inne ryby, albo zacinamy za wcześnie i też spinamy ryby. Nie ma nic gorszego w łowieniu dużych ryb niż ryby spinane w łowisku czy podpinane, bo to kończy się tym, że po prostu stado nam odpływa i przestajemy łowić ryby. Dlatego boczny support jest tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Ten ruch ręki, który musimy wykonać do zacięcia, bardzo często pozwala nam odróżnić obcierkę od prawdziwego brania. Bo trwa to troszeczkę czasu. Gdybyśmy trzymali wędkę na kolanie, to reagujemy natychmiastowo. Tu mamy jeszcze tą chwilę na położenie tej ręki na wędzisko i to bardzo często się zdarza tak, że właśnie w tym momencie kończy się obcierka i wracamy sobie do pozycji i nie zacinamy tych fałszywych brań. To zacinanie dużych ryb to w zasadzie jest podniesienie wędki, bo musimy być w 100% pewni, że ryba pobrała naszą przynętę, mają w pysku, więc wystarczy wędkę tylko delikatnie podnieść i rozpocząć hol. Kilka słów o zestawie, którego używam do dzisiejszego łowienia. Oczywiście na kołowrotku plecionka, przypon strzałowy z żyłki 0,26 około 5 metrów. Tutaj federguma, gruba federguma, to jest federguma Drenana. To jest guma, jak widzicie, ona tutaj niewiele pracuje. Przypon do łowienia dużych ryb też mam gruby, 0,15, haczyk 16 w stylu Sempa. Możecie się zastanawiać, dlaczego przypon strzałowy z żyłki i jeszcze dodatkowa amortyzacja w postaci federgumy. Testuję taki rodzaj zestawu dlatego, że jak łowiłem samym przyponem strzałowym, zależało mi na szybkości holowania dużych leszczy. Holowanie na samym przyponie strzałowym szybkościowe kończyło się po prostu tym, że te duże leszcze spinałem. Taki wariant testowałem też pełna plecionka i sama federguma. Również nie dawało mi to tego, co chciałem uzyskać. I po jakby kilku przetestowanych wariantach ostatecznie doszedłem do tego, że taki wariant ze sztywną federgumą i jeszcze dodatkowo z przyponem strzałowym sprawdza mi się najlepiej w sytuacji, kiedy chcę naprawdę bardzo szybko holować duże ryby. Kolejna duża rybka na wędce. Miejmy nadzieję, że będzie to leszcz. Jeśli jest to leszcz, to całkiem spory. Na początku w ogóle nie chciał odejść od dna.
Tak, całkiem spory leszcz. Prawdziwa łopata z częstochowskiej huty. Otóż taki leszcz spokojnie ponad 2 kg. Korzystając z okazji, że dosyć głęboko połknął, to pokażę Wam, jak należy używać wypychacza. Tutaj w ten rowek, który on ma, po prostu wprowadzamy żyłkę. Jeśli żyłka jest napięta, to krótkim ruchem uwalniamy rybę z haczyka. Oto i on. Jest piękny. Piękny leszcz. Spokojnie około 2 kg płynie. Widziałeś to? Ładna ryba. No, nie mam przekonania, że to musi być leszcz. Gdzie bardziej jak jakiś karaś albo karp. A jednak to wielki leszcz. A jednak to wielki leszcz. Niesamowity kolor. Prawie czarna łopata. Również samiec z wysypką jest. Kończymy właśnie dzisiejszą zasiadkę na hucie w Częstochowie, bo strasznie się nam rozwiało. No i niestety ustały też brania. Przejeżdżał przed chwilą jeden z wędkarzy, który mówił, że na tamtym brzegu zupełnie już przestała ryba brać. No u nas tak samo, dlatego zdecydowaliśmy się kończyć. Miało być polowanie na duże ryby i było. Złowiliśmy około 6 dużych leszczy i jednego amura, którego niestety nie udało się nagrać, ale będzie na zdjęciach, także wszystkie rybki będziecie mogli zobaczyć. Przed nami Mistrzostwa Okręgu już za 2 tygodnie, więc chwilowa pauza w nagrywaniu filmików, ale na pewno wrócimy jeszcze w kwietniu z kolejnymi produkcjami. Do następnego.